To jest kawałek ligawy, czyli pięknej wołowiny, którą dojrzewałem, suszyłem i uzyskałem smakowitą wędlinę domową. Jest pyszna. W filmie opowiem, jak ją zrobiłem. Zapraszam. Witam Was serdecznie w mojej kuchni nocną porą. Przede mną leży piękny kawałek wołowiny. Jest to ligawa. Jej masa to około 2,2 kg. Z tego mięska ciągle się jeszcze waham, czy będę to dzielił, czy na połowę, czy zostawię w kawałku, ale chyba to podzielę. Zrobię z tego 2 kawałeczki. Mam zamiar wykonać smakowitą, wspaniałą wędlinkę dojrzewającą. Dojrzewającą za pomocą zainicjowania fermentacji bakteryjnej, więc zaaplikuję tutaj bakterie do mięs dojrzewających. Na etapie dojrzewania będzie także proces przebywania w różnych temperaturach i proces wędzenia, ale o tym wszystkim opowiem. Teraz właśnie na początek kilka faktów. Pierwszy to 2,2 kg wołowiny, bo tyle akurat w jednym kawałku dostałem. Godzina 0:30, tak jak powiedziałem, nocna. Przede mną w tym większym pojemniczku jest sól kamienna niejodowana. Są 2 łyżeczki cukru, jest saletra, a w tym mniejszym jest 0,43 g bakterii do mięs dojrzewających. Szczegółowe ilości, żeby tutaj teraz cyferkami nie rzucać, w opisie pod filmem macie link do bloga. Tam jest to rozpisane krok po kroku i dokładnie ilości przypisane czego i ile, i jest także rozpiska na kilogram, no bo wiadomo, nikt nie dostanie takiej samej albo trudno byłoby znaleźć dokładnie ligawę o tej samej wadze. Są większe i mniejsze, więc rozpiska na kilogram też będzie. Tu mam jeszcze wodę przygotowaną, ostudzoną do temperatury pokojowej i zaraz ją tutaj wleję. Rozpuszczę te wszystkie składniki. Trochę ponad 100 ml tej solanki stworzonej wstrzyknę do środka za pomocą igły, która ma otwory boczne. No i złożę do pojemnika celem peklowania w temperaturze pokojowej, żeby było ciekawie. Zresztą nie będę więcej gadał, wszystko powiem w narracji. Czas się brać za robotę, bo pora niewczesna. Oczywiście zaczynam od solanki. Przygotowuję solankę, ale zmieniam naczynie na większe. Woda 2,2 litra. Rozpuszczam w wodzie sól 190 g, cukier, saletrę i bakterie. Dzielę ligawę na 2 kawałki. Urodziwy kawałek mięsa, prawda? Wstrzykuję trochę solonki do środka, około 50 ml na kilogram. Zanurzam kawałki mięsa w solance i dociskam talerzykiem. Zostawiam w temperaturze pokojowej na około 36 godzin. Po tym okresie wyjmuję mięso, osuszam papierowym ręcznikiem i wstawiam do chłodni na 2 doby. W tym czasie kilka razy obracam. Teraz przyszedł czas zawiesić mięso na hakach i wędzić zimnym dymem.
Temperatura wędzenia 30-35 stopni do czasu uzyskania lekkiego koloru, czyli około 4-6 godzin. Tak to wygląda po wędzeniu. Kolejne 2 doby wołowina spędza w chłodnej spiżarni 10-12 stopni i wilgotność powyżej 50%, a następnie przenoszę ją do dojrzewalni. Tutaj temperatura około 10 stopni, a wilgotność około 85%. 3 tygodnie później spróbuję jeden kawałek. No pachnie to naprawdę ciekawie. Wyglądać z czasem będzie bardziej atrakcyjnie. Teraz tylko ślady tutaj dopiero dojrzewania. Ale widać było po szynce, która tam w dojrzewalni mojej wisi, że ta pleśń będzie z czasem porastała i będzie jej coraz więcej. Tu macie film do tej szyneczki. Zresztą całkiem niedawno był, więc jak ktoś często na kanał zerka, to wie o co chodzi, a jak kogoś ciekawi, to może sobie obejrzeć. To jest 3 tygodnie w dojrzewalni i pachnie naprawdę fajnie. Myślę, że jeszcze z miesiąc czasu, gdyby tak sobie powisiało, to wtedy poziom porastania pleśnią byłby podobny do tego, który widać właśnie na tamtym kawałku. W tej chwili dojrzewalnia już prawie pusta, prawie tam nic nie ma. To i też rozsiewanie tych pleśni jest troszeczkę wolniejsze. Zajrzyjmy do środka, bo to naprawdę dojrzewającą wołowinę uwielbiam, a ligawa do tego się nadaje znakomicie. Proszę bardzo. Mam nadzieję, że to dobrze było widać. Jejku, jak to pachnie. Wędlinka, jak widać, rozciągliwa, plastyczna. No ale też już porządnie wysuszona. Zawsze się zastanawiam, co bardziej lubię. Znaczy w temacie wołowiny, bo wołowina jest doskonałą wędliną, czy suszoną, czy dojrzewającą. Ale czy bardziej lubię taką wersję, czy taką właśnie jak beef jerky, czyli suszone w suszarce do owoców, warzyw. Albo w wędzarni, bo i tak można. No coś pięknego. Mógłbym się bez końca tym zajadać. W sumie bardzo prosta do wykonania wędlinka. No, wymaga trochę cierpliwości, trochę czasu, no i wymaga tego, żeby w warunkach, w którą ją będziemy wykonywać, żeby nie było gdzieś niechcianych infekcji, nie było tych właśnie szarych pleśni i innych czarnych, żeby pomieszczenie było, bo da się to zrobić nawet w chłodnej spiżarni. Przy niższym poziomie wilgotności da się to zrobić. Oczywiście ona wtedy będzie bardziej wysychała, szybciej wysychała i to jest ten problem, czyli po takich 3 tygodniach to ona byłaby już, myślę, że trzeba byłoby bez dojrzewalni, trzeba było przynajmniej o tydzień ten czas skrócić, dlatego że poziom wyschnięcia wędliny zdecydowanie by przekroczył te przyjmowane 35%. Tutaj jak widać ta wilgotność jeszcze jest całkiem zachowana. Ale jak to smakuje. No coś pięknego. Wiecie co? Jestem przed śniadaniem. Jestem głodny. Ślina już tak toczy, że ledwo co mówię, więc nie będę dłużej gadał. Ukroję parę
plasterków do zdjęcia i biorę się za śniadanie. A Wam polecam, czy z ligawy, czy z innego elementa ujca, na przykład ze skrzydła, znakomicie takie wędlinki wychodzą. Póki jeszcze mamy chłodną porę roku, spróbujcie. Smacznego Wam życzę. Na razie. Chcesz więcej przepisów na wędlinę z wołowiny? Kliknij w kafelek widoczny na ekranie. Zapraszam.